zasadzie od 2018 roku były takie podejrzenia różnych, nie wiem, uczulenie, a zaczęło się bardzo banalnie, bo od opuchnięcia właśnie dolnej wargi. Jadłem kolację i zaczęło mnie tak po gardle tak ciężko przechodzić i tak czułem aż do samego żołądka. I tak przez pół roku jeździłam do przychodni, dostawałam zastrzyki, wracałam. No i w końcu zaczęło mi gardło puchnąć. Pierwszy objaw. Zmęczenie, alergia, pyłek, nie pyłek, ale to już była pokrzywka, to się rozwija momentalnie. No i do żony mówię, jedziemy na pogotowie, no bo nie ma wyjścia, nie? No i od tego się zaczęło. Po prostu no muszę żyć, bo nie mam innego wyjścia, mam jeszcze 2 dzieci. Później się pojawiły plamy, bo to pierwsze to mnie puchło gardło, później stopy i później plamy i tego. I zacząłem jeździć po lekarzach. Jeżeli objawy pokrzywki, takie jak bąble pokrzywkowe, obrzęk naczynioruchowy, utrzymują się dłużej niż 6 tygodni, rozpoznajemy u pacjenta pokrzywkę przewlekłą. Ze względu na to, że u takich chorych najczęściej nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny występowania tych objawów, określamy tą pokrzywkę jako przewlekłą pokrzywkę spontaniczną. Przewlekła pokrzywka spontaniczna dotyczy od 0,5 do 1% populacji. Choroba występuje częściej u kobiet, a szczyt zachorowania jest między 20 a 40 rokiem życia. Dostałam się do przychodni tutaj, do kliniki dermatologicznej i tutaj już właśnie w 2019 roku w zasadzie już zostało tak początkowo zdiagnozowana u mnie ta choroba. Zarejestrowałem się i pojechałem do doktora. To długo myślał, aż mnie skierował tutaj do kliniki. I od tamtej pory tutaj już jestem stałym pacjentem. No. To było prawdopodobnie w 2009 roku, jak tu trafiłem. Nasi pacjenci często podkreślają, że najgorsze objawy chorobowe związane są z nasilonym świądem skóry, z widocznością zmian skórnych oraz z występowaniem obrzęków, kiedy to w takim zupełnie niespodziewanym momencie pojawia się obrzęk warg, obrzęk powieki, obrzęk języka czy obrzęk gardła. Występowanie objawów pokrzywki ma często bardzo negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Zarówno dotyczy to życia zawodowego, gdyż pacjent wybierając się do pracy może doświadczyć nagłego obrzęku wargi czy języka oraz wysiewu zmian skórnych, które są bardzo widoczne, towarzyszy im uporczywy świąt i wymusza on niejednokrotnie odruch drapania. Ponadto zmiany pokrzywkowe stanowią duże utrudnienie w życiu osobistym, rodzinnym. Często powodują, że pacjenci rezygnują z uprawiania sportów, rezygnują ze swoich zainteresowań, wstydzą się przebywać w towarzystwie innych osób, muszą nosić ubrania, które zasłaniają większość ciała. Dzięki lekarzom i profesorom tej kliniki udało mi się z tą chorobą żyć i udało mi się i udaje mi się w zasadzie funkcjonować normalnie. To dzięki profesorom, lekarzom. Teraz już nawet jak mam objawy, to mam takie łagodniejsze. Już przynajmniej nie puchnę, a to mnie puchło gardło, język, oko, warga puchła. Ucho puchło, wszystko. A teraz już najwyżej stopy, plamki jakieś się pojawią i tam są łagodniejsze po prostu objawy. No, dużo łagodniejsze, bo ja się najbardziej bałem puchnięcia gardła. Nie dało spać i to się w nocy szczególnie ujawniało. No a teraz tego nie mam, jak na razie biorę leki cały czas. Jestem pod kontrolą. W klinice dermatologii, wenerologii, dermatologii dziecięcej SPSK1 realizujemy program lekowy. 2-letnie obserwacje prowadzone w klinice wskazują, że skuteczność stosowanych leków jest bardzo wysoka. Celem Światowego Dnia Pokrzywki, który jest obchodzony 1 października, jest zwrócenie uwagi na problem społeczny związany z pokrzywką
oraz zwiększenie świadomości na temat tej choroby. Klinika Dermatologii jest w międzynarodowej sieci UCARE zrzeszającej ośrodki zajmujące się pokrzywką.